Będę dalej sobie czyścił wszystkie te elementy, które są brudne, żeby je odłożyć czyste na regał, żeby potem już się to skręcało naprawdę na czysto. No i szukamy wszystkich takich rzeczy, które możemy sobie gdzieś tutaj podreperować. Zachował się w bardzo dobrym stanie w środku, prawdopodobnie dlatego, że ktoś go wcześniej zakonserwował. Stan wydechu jest bardzo średni, więc wymiana będzie, no, wydaje mi się, uzasadniona. Tutaj takie wgniecenie, tutaj ogromne wgniecenie, plus ma jakieś dziwne obejmy. Tutaj jest dorabiane jakieś mocowanie. Więc też ciekawe, jak przyjdzie ten oryginalny i skonfrontujemy to z serwisówką, no to raczej nie jest chyba oryginalne. Tutaj mocowanie raczej nie wygląda. Sygnał dźwiękowy, sprawdziłem go właśnie, nie działa, więc jeszcze trzeba kupić sygnał dźwiękowy. Fajnie, żeby Simpson trąbił. Pik, pik. Nie zapominajmy też o dokumentacji fotograficznej, aby potem to wszystko poskładać. Okładziny są w dobrym stanie, więc zostają. Tutaj jest podkładka. To wszystko wypadałoby przesmarować, bo tu jednak nie było żadnego smaru, aby się przydał. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że większość szprych jest krzywa. Widać też jakieś tutaj na obręczy zakrzywienia, więc zobaczymy, czy da się to jakoś uratować. Tutaj też wszystkie trzeba na pewno będzie łożyska powymieniać. Z fajnych rzeczy to mamy tutaj oś tylną, tak wygląda, więc jakieś tam oznaki zużycia są. Drugi dzień w warsztacie, jak zawsze, wszystko szybko, sprawnie, motocykl już, widzicie, wybebeszony. Większość rzeczy znajduje się na regale. Teraz czas, powiem to po raz kolejny, skompletować części i kolejny etap to już montaż przede wszystkim nowych części oraz aby można było wygodnie pracować, to trzeba się zająć kołami. Otwieramy paczkę z częściami z Jack Motors za łączną kwotę w okolicach 1500 zł. W środku jest sporo materiału zabezpieczającego. Pierwsza rzecz. Akumulator. W Simpsonie Schwalbe jest bardzo malutki. Wzięliśmy wersję jakąś taką droższą. Jest to oczywiście akumulator żelowy. Kolanko układu wydechowego. Zapakowane. Tak się da otworzyć? Da się wyjąć. Na koniec rozłożę wszystkie rzeczy gdzieś tam na podłodze, żeby sobie je zobaczyć. Pokrowiec siedzenia, taki zwykły, gładki, bez żadnych napisów. Tutaj czujnik do tylnego stopu, do bębna. Tutaj zestaw uszczelnień do wydechu. Tutaj napęd prędkościomierza. Następnie obejma wydechu.
Instalacja elektryczna, której minusem od razu powiem jest brak schematu. Jest cała instalacja, natomiast schemat chyba musimy gdzieś znaleźć w internecie. Druga z obejm wydechu, większa. Łożysko główki ramy. Jakże ważna, niezbędna literatura. Pierwsza z książek, druga i trzecia. Minus, wszystkie oczywiście są w języku niemieckim. To też jest ciekawe, że to motocykl, który ma już trochę lat, a nie ma dalej literatury w języku polskim, nikt tego nie przetłumaczył. Linka napędu prędkościomierza, tak aby zrobić wszystko na nowo, czyli nowa linka, nowy napęd i licznik zawieziemy do pana Zbigniewa na przetestowanie. Gumy podnóżka na dwie strony. Sygnał dźwiękowy, wygląda jak oryginał, taki wzór. Tutaj komplet śrub nierdzewnych do całego Simpsona, a tutaj mamy komplet wszystkich nowych gum. Nie wiem, które z nich użyjemy, kupiłem komplet, bo planuję jeszcze zrobić swojego drugiego Simpsona, więc na pewno się mu to przyda. Cały kompletny tłumik. Widzę, że są już do niego obejmy, a te obejmy też tutaj gdzieś kupiliśmy, więc są podwójnie, więc być może któreś będę mógł zwrócić, bo chyba nie jest aż tyle tych obejm potrzebnych. Rozkładam wszystkie części. Z rzeczy, które jeszcze na pewno brakuje i będę musiał złożyć drugie zamówienie, to amortyzatory, ponieważ na chwilę obecną ich w sklepie nie było. Dzięki za bardzo fajne ogarnięcie przez pana Karola z Jack Motors i doradztwo w doborze części. Instalacja elektryczna wygląda naprawdę bardzo estetycznie w porównaniu do tego, co teraz mam w skuterze, no to myślę, że to na pewno nam zdecydowanie ułatwi. Pokrowiec wygląda jakościowo dobrze, miał być gładki, ale niestety ma tutaj napis, no to trochę średnio, bo miał być bez niczego. Nowe gumy do podstopnic. Sprawdźmy, jak to pasuje. Widzę, że dwie podstopnice są, ta z otworem i ta z otworem. To śmieszne w sumie, bo hamulec jest po tej stronie, więc ta guma idzie tu, a ta guma idzie tu, więc to zasłania. Ale wszystko pasuje, więc to wygląda fajnie. Od razu, dużo lepiej. Ta guma nowa względem starej, natomiast to jest strasznie pokrzywione, więc myślę, że Piotrek mi da jakiś młot i spróbuję to jakoś naprostować i może też by to oddać do polerki wibracyjnej. Wtedy ta przestrzeń tutaj, która nie jest przykryta gumą, może by się ładnie świeciła i cały Simpson właśnie, wszystkie elementy, które są z aluminium i wszystkie, które są chromowane, miałby takie właśnie idealne. Myślę, że to jest taki styl, który może by mi się podobał, czyli połowa gruza, a te wszystkie elementy biżuterii takie świecące, żeby były w stanie idealnym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest zestaw nowych gum, które niestety nie są opisane, ale na przykład te dwie gumy, one są tutaj. Więc to też troszeczkę będzie lepiej wyglądało, bo ta jest naprawdę mocno zniszczona. Może wymieńmy je w sumie od razu, żeby ubywało tych części troszeczkę.
Tu się jeszcze zastanawiam na przykład nad takimi elementami jak podnóżki dla pasażera. Czy jak będę teraz oddawał rzeczy do ocynku, to rozebrać i oddać to do ocynku, czy zostawić w takim stanie, w jakim są. No, żeby to już może nie było zbyt dużo takich nowych elementów, jak wszystko jest takie mimo wszystko zgruzowane. Nad tym się jeszcze muszę zastanowić. Wiaderko szczęścia. Zbieram do niego rzeczy, które też może bym oddał jeszcze do polerowania wibracyjnego. Na przykład ta osłona boczna. Nie będziemy ruszali silnika, ale może by oddać tą osłonę, oddałbym ją na próbę, żeby zobaczyć, jak będzie się prezentowała po wypolerowaniu. Tak wygląda przed. To nie wiem, czy da się wypolerować. Wezmę, zapytam, czy byłaby szansa jeszcze to wypolerować. Tu jeszcze jest korek. No ale ten jest akurat wgniecony tutaj, więc chyba nie ma sensu go polerować.